Kiedy najdzie mnie ochota na posłuchanie prawdziwego krwistego mięcha, zagranego z kunsztem i mocą, wtedy sięgam na półeczkę po płytę Immolation Hereinafter. Zespół powstaje w Yonkers w USA w 1986 pod nazwą Rigor Mortis. Pod tym szyldem nagrywają 3 dema, a w 1988 roku zmieniają nazwę na Immolation i nagrywają kolejne 2 dema o dźwięcznych nazwach Demo 1 i Demo 2. W 1991 roku pod szyldem Roadrunner Records wychodzi ich debiut Dawn of Possession. Na drugi album kazali nam trochę czekać. W 1996 wychodzi płyta, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, a mianowicie Hereinafter. 8 utworów, 37 minut muzyki, 0 nudy, 0 dźwięków wciśniętych na siłę. Do tego technika gry na najwyższym poziomie. Tak powstaje płyta majstersztyk. Muzyka jest fajnie wyważona między brutalnością a spokojem, siłą a odpoczynkiem, napieprzanką a walcowatością. Do tego ten potężny głos Rossa Dolana sprawia jeszcze bardziej, że płyta nabiera takiej gęstości i mocy. Struktury utworów, jak na najlepszych płytach defowych, są zawiłe i brutalne. Warto podkreślić, że im bardziej brniemy w album, tym jest ciekawiej, a utwory bardziej rozbudowane kompozycyjnie. I chyba o to chodzi, żeby to co najlepsze zostawić na koniec. Podoba mi się to, że gdy zarzucimy sobie album podczas wykonywania jakiejś czynności, nóżka sama chodzi. A do tego jest sporo zajebiaszczych momentów, które odrywają nas od wykonywanej czynności. A to jakiś fajny riff, a to jakaś super solówka czy przejście perkusyjne. Jest tego dość sporo i jest to superanckie. Średnia długość utworów to 4,5 minuty. W warstwie lirycznej teksty są zdecydowanie antychrześcijańskie i obrazoburcze. Brzmienie zaś jest tłuste oraz takie gęste, co bardzo pasuje do prezentowanych treści. Prędkości na Hereinafter nie są jakieś wyścigowe, więc ja tej płyty słucham z prawdziwą przyjemnością, jak mawiał inżynier Mamoń. Jeżeli chcecie doświadczyć trochę kręgów piekielnych, pokręcić się pomiędzy upadłymi aniołami i innymi demonami, Immolation na pewno Wam to zapewni. No dobra, to posłuchajmy tych wyrafinowanych smaczków. W kawałku Nailed to Gold bardzo podobają mi się te połamane riffy, do tego głęboki growl Dolana, które przechodzą następnie w świdrującą solówkę. Tytułowy kawałek buja nas wręcz swoim ciężarem i blastami, niczym wbijając nas w ziemię młotem kowalskim. Tu rzeczywiście czuć skowyt potępionych dusz i jęk aniołów upadłych. Lubię również ich płacząco krzykliwe solówki, którymi wiercą nasze wnętrzności aż do skrętu kiszek. I na koniec fenomenalny Christ Cage, który to kawałek tak się wbija w łepetynę, że później cały dzień mamy nim zrobiony. Początkowa spokojna gitara przemienia się w defowe misterium. Czas, by obczaić okładkę oraz wkładkę. Muszę Wam się przyznać, że okładka jest jedną z lepszych, jakie widziałem w ogóle w świecie muzycznym. Prawdopodobnie jest to przedstawione piekło, mamy bramy piekielne, a przed nimi demony i upadłego anioła, który wznosi rękę ku niebu i takie ciemno-brązowe niebo. Na stronach wewnętrznych wkładki na tle powielonych elementów z okładki mamy wypisane tytuły i teksty do utworów. Na pierwszej rozkładówce po prawej stronie również zdjęcie chłopaków z jakiegoś koncertu. A na ostatniej stronie wkładki, jak to bywa w najlepszych kanonach płyt death metalowych, mamy całą stronę podziękowań chłopaków dla innych zespołów. Na dole również podziękowania dla różnych fanzinów, które wychodziły w tamtych latach. Jak widzicie, na ostatniej zamykającej stronie wkładki mamy powieloną tą bramę piekielną ze strony pierwszej. Pod nim zdjęcie chłopaków, informacje, kto wydał płytę, kto ją wyprodukował oraz w prawym górnym rogu
adres do Metal Blade Records oraz adres internetowy. Na czarnej płycie CD mamy wytłoczone logo Immolation oraz pomarańczową czcionką, takim ślimakiem do środka płyty napis Hereinafter Again and Again. Hereinafter Again and Again. Pudełko zamykają zdjęcia chłopaków z imiona i nazwiskami oraz instrumentami, na których grają, a nad nimi tytuły utworów wraz z czasami. Pod spodem mamy logo Metal Blade Records. Muszę wam powiedzieć, że w latach 90. na swoim Walkmanie Panasonic dość często katowałem ten album. Jest tutaj walcowatość, jest klimat, są połamane rytmy, więc czego jeszcze chcieć więcej od death metalu potężnego. A teraz zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!